Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kogoś, kto naprawdę zasługuje na dużą uwagę. Już w wieku 11 lat zaczął rysować swoje pierwsze samochody. Zrobił samochód o nazwie Kozmo. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę będzie się działo. Zapraszam. Dzisiaj ze mną jest Tomek. Witam Cię bardzo serdecznie. Jesteś pierwszą osobą, która przyjechała do mnie na tor i swoim samochodem. Cześć, dzięki. Niezły zaszczyt mnie spotkał. Słuchaj, musisz mi opowiedzieć dzisiaj, i nie tylko mi, ale widzom, opowiedzieć o właśnie swoim pomyśle. Powiedz mi, co to w ogóle jest? Co to za samochód? Czy to można nazwać samochodem? Można jak najbardziej. To jest Kozmo, małe sportowe autko na tor. Skąd ta nazwa Kozmo? Bo to jest... Oto osiedle, na którym się wychowałem z braćmi, czyli osiedle kosmonautów we Wrocławiu, w skrócie Kosmos. Pozdrawiamy wszystkich z osiedla. Dobrze, że było śmiesznie. Jeden ziomek zresztą z tego osiedla sprowokował mnie do tej nazwy. Ale to długa historia kiedy indziej. To na inny odcinek oczywiście. Powiedz mi, w ogóle konstrukcja. Jaka jest konstrukcja tego samochodu? Auto jest w założeniu kitcarem, czyli tak jest zbudowane, żeby można było budować następne w zestawach i sprzedawać chętnym, którzy sobie mogą w garażu zbudować od zera taki samochód. Czyli jest rama przestrzenna, rurowa i na to jest nadwozie z laminatów. I wykorzystujemy tutaj podzespoły mechaniczne, zabrzmi to bardzo śmiesznie, ale z Fiata Seicento, plus silnik to jest 1.4 T-Jet fiatowski znany z Abarthów, który jest silnikiem plug and play do bebechów Seicento. Czyli tak naprawdę wykorzystałeś bardzo tanie podzespoły po to, żeby zbudować samochód do jeżdżenia, tak naprawdę umówmy się, tylko po torze, prawda? Tak jest. Ja zadaję pierwsze pytanie. Ile waży Twój samochodzik? Prototyp wyszedł dość ciężki, ale to dlatego, że nie oszczędzałem tu z wagą, zostawiłem to na następne auto. Czyli bezpieczeństwo było na... Bardziej czas i finanse. I ten waży ponad 800 kg, natomiast będzie ważył zdecydowanie poniżej 800 kg. W wersji zrobionej, odchudzonej na tor myślę, że 750 jest do zrobienia, a w ulicznej około 800. 750 kg i słuchajcie, 170 koni. Jest to doładowany silnik, który generuje moc 170 koni. W podstawie, na początek, to jest seryjne auto. A ile momentu ma? Teraz jest 300 Nm, to jest 250-300, to jest takie zdrowe strojenie na początek. Powinno być troszeczkę lepiej, będzie lepiej zestrojone, mądrzej, będzie około 185 koni i bardziej płynny 250 N niż ten strzał teraz 300, ale to są technikalia, dlaczego w tym egzemplarzu tak wyszło. W każdym razie założenie jest takie około 180 koni i jakieś 250-270 Nm w podstawie. To jest cały czas seryjny. W finalnej wersji możesz uzyskać... W finalnej z tego silnika spokojnie dochodzi się do 300 koni i ten silnik dalej jeździ i jest żywotny. Wystarczy dać większe turbo, wtryski. I nadal mówimy o silniku z Fiata. Tak jest. Te silniki są przez ludzi modyfikujących Fiaty Seicento znane, popularne. Znam kilku takich, którzy mają po 300 koni, jeżdżą od 3-4 lat i tam się nic nie psuje w tych samochodach. Jeżeli można powiedzieć, że auto, które ma 4 lata i jest używane do ćwiartek i przez 4 lata nie trzeba było robić kapitalki silnika, to chyba jest dobry wynik. Już jesteśmy z tyłu i silnik, który jest wzdłużnie osadzony, powiedz jaką ma w ogóle on rozdział masy, bo samochody wszystkie, które mają silnik na tylnej osi, tak jak Porsche, no czasami idzie przodem. Zauważ, że w autach przednionapędowych, a to jest jednostka przeniesiona z przodu na tył, ten silnik tak naprawdę wisi przed przednią osią, żeby było dużo miejsca dla ludzi w komorze pasażerskiej, kabinie pasażerskiej. Natomiast przyniosłem cały zespół napędowy na tył. Skład mas z kierowcą to jest 46,54. Zbiornik jest z przodu? Z tyłu. Paliwa? Niestety z tyłu, z przodu jest za mały ten samochód, żeby był z przodu ten zbiornik. Silnik umieszczony. jest doładowany, interkuler wcisnąłeś, widzę tutaj, z tej strony. Powiedz mi, nie masz problemów z przegrzewaniem się auta? Silnik się nie przegrzewa, osiąga dość wysokie temperatury, ale to nie można mówić o przegrzewaniu, natomiast generalnie radzimy sobie, ciepła, myślę, że spokojnie w tej konfiguracji mógłby. Zresztą jeździmy regularnie po sesje po 10-minutowe na jednym z naszych małych torów w Polsce i nie ma problemu, żeby się jakoś przegrzewał. Natomiast oczywiście dalej tu są możliwości prostego poprawienia, no przede wszystkim robiąc zewnętrzną chłodnicę oleju, nie wymiennik ciepła do chłodzenia. Także jest jeszcze tu sporo rzeczy jest do poprawienia, do doszlifowania. Trzeba pamiętać, że to jest pierwszy egzemplarz, pierwsza sztuka zrobiona. No jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, co przyznam tutaj szczerze, widzę. że mimo to, że jest faktycznie, że jest
parę Tak. elementów do poprawienia, jak ta ciężka klapa, która mi strasznie już Klapa i uwiera. tak będzie ciężka, ale będzie na siłownikach, więc nie będzie trzeba jej rękami A trzymać. powiedz mi, widzę, że tutaj wydech jest już przygotowany chyba tak, żeby można było zarejestrować, Tak bo jest. docelowo chcesz Tak, rejestrować chciałbym, ten samochód. żeby mógł jeździć po ulicach i pokazać, że takie auta można rejestrować. Jest tylko jeden minus. Trzeba to zrobić w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Jest to jak najbardziej możliwe. W Polsce się parę lat temu zmieniły bardzo niekorzystnie przepisy dotyczące rejestracji SAM-ów, bo tak się u nas nazywało te samochody. I w tej chwili jedyna znana mi opcja, to znaczy wiem, jak to zrobić i jestem w tej chwili w 2/3 drogi, żeby to osiągnąć, to jest Wielka Brytania. To nie są wbrew pozorom strasznie wielkie pieniądze, bo sama rejestracja to jest 2,5 tysiąca złotych. Oczywiście w tym przypadku ja muszę jeszcze... Uzyskasz wszystkie pozwolenia, wszystkie certyfikaty? Tu też, żeby były o certyfikaty, to muszę tylko zbiornik paliwa wymienić na taki sam, tylko brytyjski, zrobiony z brytyjskim certyfikatem. I wtedy mi w Wielkiej Brytanii dopuszczą go do ruchu przy tej konstrukcji. Zresztą byłem już z pełną dokumentacją zdjęciową i nie tylko w Wielkiej Brytanii. Rozmawiałem z diagnostami, którzy dopuszczają te auta do ruchu i wskazali mi drobiazgi, które muszę poprawić. To są naprawdę drobiazgi, plus ten zbiornik paliwa, który muszę wymienić na taki, który będzie miał brytyjski certyfikat. Oczywiście jako kierowca rajdowy zawsze baczną uwagę poświęcam hamulcom, bo nie moc, że tak powiem, tylko też między innymi hamulce i zawieszenie. Powiedz mi, jakie zawieszenie zostało tutaj zastosowane i jakie możesz też zastosować, bo to chyba wszystko kwestia finansów, prawda? Dokładnie. Znaczy podstawa jest taka, że z przodu są dwa poprzeczne wahacze na koło, z tyłu jest zwykły MacPherson przeniesiony niejako z przodu na tył. Tu akurat w tym prototypowym egzemplarzu ze względów na to, że moje finanse się już dawno temu skończyły, jest na razie po prostu najprostsze możliwe zawieszenie, jeżeli chodzi o amortyzator, sprężynę, dobrane tak, żeby to miało ręce i nogi, natomiast docelowo chciałbym zamontować cokolwiek profesjonalnego, regulowanego, choćby czeskiego Protluma, a być może Reigera, się coś tak... Proflexa. No, właśnie to jest auto budżetowe i ono z założenia ma być tanie w eksploatacji, więc szukałbym bardziej coś przed Protluma. Być może w Polsce się coś pojawi, ktoś, kto robi tanie dobre zawieszenia, tak jak kiedyś Protlum zaczynał i być może to... I tutaj nasz taki mały apel, jeżeli faktycznie jesteście zainteresowani współpracą, no to można by było takie zawieszenie przygotować i myślę, że duża nalepka partnera mogłaby widnieć na tym samochodzie. Jeżeli chodzi o hamulce, powiedz mi, czy modyfikowałeś tutaj hamulec, czy tak naprawdę przy tej wadze nie było sensu? Nie, trzeba jednak było. Tu są zastosowane 4 fiatowskie tarcze 284 wentylowane. No, trzeba dodać, że całe auto jest na podzespołach Fiata, żeby było tanio. Z przodu są średnie zaciski z Fiata Stilo. Średnie dlatego, że to są Stilo ma 3 rodzaje zacisków, wybrałem średnie, gdyż chociażby firma Ferodo robi do tego konkretnego zacisku 5 różnych klocków. Więc można dobierać dowolnie. Widzę właśnie tutaj. Tu jest akurat z Alfy 159 tylny zacisk. Tu akurat do tego zacisku są 3 rodzaje przez Ferodo robionych klocków, więc w tej chwili jest na całkowicie seryjnym klocku, totalnie ulicznym, zwykłym ulicznym Ferodo, zwykłe uliczne Brembo i sam się przekonasz na to, że jak to hamuje. Czyli no, tak jak domyślam się, przy tej wadze nie trzeba stosować bardzo drogiej mieszanki klocków, Dokładnie. bo tak naprawdę... I nie zużywa się tak bardzo. No bo jest lekko, dlatego ja już tak naprawdę chciałbym się przejechać tym samochodem, bo nie ukrywam, waga tego auta bardzo mocno mi imponuje, a wiem, że samochody ciężkie z ilością, nie wiem, 1500 koni nie prowadzą się tak dobrze, jak powiedzmy małe i lekkie, zwinne samochody, oczywiście z mocą dochodzącą do 200 koni, więc jakby ja mogę? Możesz. Jedziemy.
Na pierwszy rzut oka samochód normalnie w środku przypomina Seicento. Ale sorry, ale nie jedzie jak Seicento. Jedzie jak typowy, rasowy, wyścigowy wóz. Pedały są zamontowane zbyt blisko siebie i czasami wciskam i pedał hamulca wraz z gazem. Producent powiedział, że nie ma szpery, ale moim skromnym zdaniem nie potrzebujemy jej. Jakbym miał porównać i powiedzieć, że ten samochód jak się prowadzi, to bym powiedział, że jak go-kart. 170 koni, które jest generowane przez ten silnik, naprawdę robi wrażenie. Samochód jest posadzony na 16-calowych wyczynowych oponach, jakim jest Toyo, i trzymanie w zakrętach jest naprawdę bardzo dobre. Fakt, że siedzę trochę pionowo w tym aucie, więc troszkę może pozycja jest mi niewygodna, ale to jest chyba do poprawy. Poprawiłbym na pewno tutaj tą skrzynię biegów, a aczkolwiek ten short shifter. Zbyt długo tracę czas na zmianę biegów. Mały, zwinny samochód, który na małych torach jest naprawdę dosyć agresywną i potężną bronią. Naprawdę. Ten mały samochód zaprojektowany przez mojego kolegę, który był robiony w czeluściach swojego garażu, po nocach, po pracy, prowadzi się fajnie. Ciężko, ale fajnie. Dużo jeszcze trzeba zainwestować w ten samochód, żeby był naprawdę perełką. Ale to, co zrobili chłopcy w garażach, po godzinach, jak już mówiłem, naprawdę hamulce seryjne, które nie potrzebują dużej, że tak powiem, mocy, żeby wyhamować ten samochodzik. Hamuję lewą nogą, ustawiam ten samochód i naprawdę... Ale jest gorąco w tym aucie. Można by było pokusić się jeszcze o małe podtrzymanie turbo, które powodowałoby, że za każdego zakrętu wychodzisz pełnym newtonometrem. Fakt, że skrzynia mogłaby być, przede wszystkim ten short shifter, trochę krótszy. Brak wspomagania. Brak wspomagania, jeżeli chodzi o hamowanie. Silnik znajduje się w bardzo dobrym miejscu. Z tyłu, jak w Porsche. Słuchajcie. I praktycznie przed osią, co daje naprawdę bardzo fajne wyważenie. Patrząc na ten samochód, trochę byłem sceptyczny. Ale jak się przejechałem, naprawdę dużo frajdy dostarcza. Świetny jest. Naprawdę, uwierzcie mi, jest świetna zabawka na takie tory i na pojeżdżawki za bardzo małe pieniądze. Powiem Wam, że przypominają mi się czasy, kiedy jeździłem BM-ką E30. Ten zapach paliwa, opon, hamulca, sprzęgła, mieszający się oczywiście tutaj w komorze, jest naprawdę bezcenny. Tego się nie da kupić, tylko to trzeba przeżyć. Strasznie jest gorąco w tym samochodzie i naprawdę sprawia mi to mega wielką frajdę. Samochód jest naprawdę agresywny i bardzo trzeba nad nim panować. Krótki rozstaw osi powoduje, że w krótkich zakrętach jest trochę nerwowy, ale idzie go opanować i okiełznać. To nie jest samochód dla byle kogo. To jest zabawka dla kogoś, kto chciałby pojeździć szybko na torze. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć i przede wszystkim pochwalić ten samochód, to to, że silnik znajduje się z tyłu, a przód w ogóle nie wyjeżdża. Jestem w stanie naprawdę panować nad przodem. Nie mam naprawdę takiego uczucia i takiego efektu, że przód zaczyna mi burzyć, wyjeżdżać. Naprawdę ten
balans tego auta jest tak dobrany, że w momencie, kiedy dodaję gazu, on się mega trzyma. Czego nie mogę powiedzieć o niektórych autach z silnikiem z tyłu. Do tej pory jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem auta, które zbudowałeś. Już będąc tam w środku, krzyczałem strasznie mocno i chwaląc między innymi to, co zrobiłeś, bo fakt, samochód wymaga jeszcze dużych poprawek. Mówiłem to, zobaczysz sobie to później, co tam mówiłem. Okej, jesteś ciekaw bardzo. Natomiast to, jak się prowadzi, daje dużo frajdy, daje dużo satysfakcji, aczkolwiek jest wymagający. Nie jest to samochód, czy bolid, bo można to tak nazwać, który prowadzi się z łatwością i z lekkością. Tu naprawdę trzeba być silny, trzeba naprawdę wiedzieć, kiedy zmienić ten bieg. Jeżeli chodzi o biegi, no to short shifter jak nic się kłania. Bardzo dużo czasu traci się na przepięcie tego biegu z trójki na dwójkę i odwrotnie, ale to myślę, że to jest do poprawy. No to wszystko to są gadżety, które potem można dokładać i modyfikować. Tak, ale uważam, że ten short shifter byłby najtańszym też jakby rozwiązaniem, Oczywiście. dającym bardzo dużo. I powiem Ci to, co i też to mówiłem, będąc w samochodzie, z reguły samochody, które mają osadzony silnik za tylną osią, czy też na tylnej osi, mają taką tendencję do tego podnoszenia przodu i wyjeżdżania. Tu natomiast jest naprawdę mało wyczuwalne to. Jak jeździłem Lotusem, to też czasami potrafił mi ten samochód przodem gdzieś zapłużyć, jak miałem gaz w zakręcie. Tu natomiast każde dodawanie gazu w zakręcie, on się wklejał i nie było takiego efektu. Byłem ciekaw, czy też to zauważysz i docenisz, że faktycznie tak się udało, że on jak go-kart skręcasz i on od razu skręca. Tak. I nie ma zero podsterowności jakiejkolwiek. Tak, A dokładnie. najbardziej się tego obawiałem, czy uda się zrobić tak, żeby właśnie tak się fajnie skręcał. Udało Ci się. Myślę, że tutaj może przy większych jeszcze prędkościach, przy dłuższych łukach, bo na takich mniejszych i na krótkim torze jest ten samochód idealny. Fakt, że ja bym jeszcze popracował nad, może nie wiem, czy to jest taki element, żeby przepracować i popracować nad tym, to, że ujmujesz gaz i on strasznie nurkuje. Pamiętaj, że w tej chwili z tyłu jest seryjna sprężyna i amortyzator z Seicento, który normalnie jest tu na przodzie. Jest zwykły seryjny, miękki zawias. To może być Jak wstawimy coś dedykowanego, wtedy docelowego, tak nie ucieknie, to myślę, że będziemy mieli jeszcze takie pole do popisu z ustawieniami balansu auta, że Tak. jeszcze będzie tyle do ugrania. Więc naprawdę tutaj więcej, jeżeli chodzi o jakąś poprawę, poza małymi szczegółami. To, że oczywiście paliwem pachnie, bo nie można powiedzieć, że śmierdzi, to raz. To, że świetnie brzmi turbina, bo z tyłu dochodzący ten dźwięk tego jest fenomenalny. I słuchaj, powiem Ci tak, gratuluję Ci Dzięki. i naprawdę uwierz mi, że możesz być dumny z tego, że ostatnimi siłami finansowymi, że tak powiem, zrobiłeś coś, co naprawdę jeździ. I myślałem na początku tak spoglądałem na to dosyć dziwnym okiem, ale już teraz wiem, że to jest samochód, bolid można tak powiedzieć, który idea stworzenia tego auta jest po to, żeby ścigać się tanio. Powiedz mi, ile bym musiał zapłacić, żeby zamówić sobie taki model i tak naprawdę, no bo na pewno oglądają nas ludzie, którzy pewnie by chcieli takim samochodem się przejechać, sprawdzić i może kupić. Powiedz, ile standardowy taki, wiesz, Gdyby to podstawowy? miał być przeze mnie zbudowany, dostarczony, auto gotowe stojące na kołach, powiedzmy w tej lepszej specyfikacji, już z profesjonalnym zawieszeniem, ewentualnie ze szperą i z tymi drobiazgami poprawionymi, myślę, że w okolicach niecałych 100 tysięcy netto by się można było spokojnie zamknąć. Nawet w okolicach pewnie 90, tak, to zależy od wielu specyfikacji. Tak, Myślę, że 100 netto to jest taki maks za taką wersję, która będzie miała nie 170 koni, a nawet dużo więcej. I w każdym razie, gdyby natomiast chcieć samemu zbudować, w momencie, kiedy udałoby mi się dojść do etapu, kiedy mógłbym budować zestawy i sprzedawać te zestawy ludziom, to koszt kupna zestawu plus auta dawcy plus poszczególnych części
to myślę, że w tej specyfikacji, którą dzisiaj jeździłeś na seryjnym zawieszeniu i tak dalej, to jest w granicach 60 000 brutto. Natomiast gdyby pozbierać pozostałe, podokładać protlumy, nie protlumy i tak dalej, no wyszłoby Ci pewnie jakieś 70 parę, 80 tysięcy za auto, które będzie miało ponad 200 koni, profesjonalne zawieszenie i się myślę, że będzie jeszcze lepiej prowadziło niż dzisiaj Tobie. Takie małe porównanie, Kia Picanto, tak? Czy Kia Picanto, Kia to, Picanto przepraszam, w Pucharze się Pucharze przydają. ma, kosztuje w granicach 60 000 i tak naprawdę jest też na seryjnym zawieszeniu, znaczy seryjnym, no pewnie jest tam jakiś Blistein, ale nie generuje takiej mocy jak tutaj. Generalnie jest to bardzo fajna podstawa do zbudowania pucharu wyścigowego, bardzo fajnych, szybkich autek, gdzie zarówno mogłyby być auta stokowe zbudowane przeze mnie, dostarczone pod klucz, no, od razu do jazdy, Tak. jak i wielu, Ty to potwierdziłeś wcześniej w rozmowach zakulisowych, ja z doświadczenia wiem, że bardzo dużo młodych zawodników próbujących się ścigać, nie ma aż tylu pieniędzy, żeby kupować, wynajmować samochody, oni sobie sami modyfikują te samochody. Stąd idea KitKara dla nich byłaby świetna, żeby sobie zbudować za te 60 000 super auto wyścigowe. I ja bym nawet był przy maksymalnie seryjnej specyfikacji, na tym seryjnym, niezdłubanym silniku, tylko delikatnie przestrojonym, bo wtedy on będzie tani w eksploatacji. Takie auto będzie mogło cały sezon przejeździć bez jakichkolwiek spektakularnych napraw mechanicznych, plus hamulce i tak dalej, to o czym rozmawialiśmy, to też będzie bardzo mało kosztowało. Powiem Ci tak, jeszcze reasumując, jeszcze wiesz co, jeszcze ostatnia rzecz. Podtrzymanie turbo byłoby idealne. Wiesz dlaczego? Bo wybudowuje ten moment, zanim turbo dmuchnie, to tracisz trochę na wyjściu, więc jakby to, a to taka mała tutaj. Ale to wszystko to są już kwestie takie do szlifowania i wszystkie tak, mam całą listę i też podliczone z drugiej strony, ile złotówek jeszcze potrzeba. Niestety moja kieszeń już jest pusta, a rozsyłam jakieś oferty sponsorskie, nie ukrywam, ale jeszcze bez skutku. Przemkniemy do właśnie tego punktu, w którym chciałbym też między innymi prosić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy pomocą, czy partnerstwem, czy współfinansowaniem, czy dofinansowaniem tego projektu, to jak najbardziej na dole dajemy link do kontaktu z twórcą, mogę Cię tak nazwać, z twórcą takiego auta, które naprawdę jest do poprawy, ale daje mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo frajdy z jazdy. I słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam z toru w Białymstoku. Żegnam Cię. Mam nadzieję, że po naszym filmie ktoś się do Ciebie odezwie. Cześć. Świetnie.